W międzyczasie pod polskim Sejmem odbywał się wakacyjny strajk klimatyczny. Był to jednoosobowy protest nastoletniej Ingi. Na rozmowę ze mną zgodziła się nie tylko Inga, ale również jej mama, pani Patrycja. Dlaczego zaczęłaś ten protest? Dlatego, że boję się zmiany klimatu i tego, jak będzie wyglądać przyszłość. A jak wygląda z twojej perspektywy odzew, reakcja ludzi na twój protest? Jak to z twojej perspektywy wyglądało? Czy to był, jakbyś oceniła ten odzew? To zdecydowanie przeważają reakcje pozytywne. Mhm. Dużo jest tego bardzo. A jak to wyglądało z pani perspektywy? No, z mojej perspektywy, czy wydaje mi się, że Inga na początku bardziej liczyła na odzew ze strony polityków, dlatego wybrała tutaj to miejsce, ale... Dlatego wybrała Sejm. Tak, dlatego wybrała Sejm. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o polityków, to odzew jest dosyć słaby. Oni tutaj przychodzili, fotografowali się z Ingą, ale nie sądzę, żeby z tego coś więcej wyniknęło niż taki PR polityczny. Natomiast odzew ze strony społeczeństwa jest ogromny i taki bardzo, bardzo budujący i podnoszący na duchu. I myślę, że właśnie nie bezpośrednio do polityków jest ciężko dotrzeć, ale właśnie poprzez społeczeństwo myślę, że w dalszej perspektywie jest to możliwe. Czy twoim zdaniem młodzi ludzie są w ogóle zaangażowani w ten temat zmian klimatu? Różnie. Mhm. Niektórzy są, niektórzy nie. Ale to też jest problem z tym, że w szkole nie ma o zmianie klimatu, więc też wiele osób nie jest świadomych tego problemu. Z czego to się zaczęło? Zainteresowałam się klimatem od mamy, bo przeczytała książkę i rozmawiałyśmy o tym dużo i też zaczęłyśmy więcej o tym czytać. Spodziewała się pani, że właśnie taka lektura wspólna, jak rozumiem, książki doprowadzi właśnie do tego, że Inga tak bardzo się zaangażuje? No nie, znaczy w ogóle ja się nie spodziewałam, że książka może mieć taki wpływ na życie. To może warto powiedzieć, jaka to książka? Taka pierwsza książka, którą przeczytałam, to była książka Świat na rozdrożu Marcina Popkiewicza, która porusza i problem kryzysu klimatycznego, ale też problem wyczerpywania się surowców, między innymi paliw kopalnych. No i zrobiła na mnie tak ogromne wrażenie, że po prostu musiałam się dzielić z domownikami treścią tej książki i sięgnęłam po kolejne, między innymi po naukę o klimacie. I ponieważ też z tego, co mi mówiła Inga, szkoła w ogóle nie uczy dzieci o zmianie klimatu. Zauważyłam też z rozmów ze znajomymi, z rodziną, że wiedza na ten temat jest znikoma. To poczułam, że trzeba zacząć działać, że warto pójść do szkoły, zrobić taką lekcję o klimacie. Zaczęłam współpracować jako wolontariusz z portalem Nauka o Klimacie. No i w ten sposób też wciągnęłam Ingę, bo Inga zobaczyła, że ja działam, a czuła, że ona sama robi za mało, chociaż też mi trochę pomagała mi właśnie w zorganizowaniu lekcji u niej w szkole, ale Inga miała takie poczucie, że robi za mało i bardzo ją to dołowało wręcz. Jak podobało ci się samo protestowanie? Czy to było coś, czego się spodziewałaś? Bo zakładam, że jesteś osobą, która wcześniej się nie angażowała w żadne ruchy społeczne i też wiele osób, które ogląda ten film, może się właśnie zastanawiać, jak to jest tak szybko stać się osobą publiczną, z osoby, jak rozumiem, anonimowej, stać się kimś rozpoznawalnym, do której te osoby często podchodzą właśnie obcy ludzie. Jak to odbierasz, jak się z tym czujesz? No, niezbyt mi się to podoba, ale na szczęście nie jestem aż tak strasznie rozpoznawalna, że jak jestem bez transparentu, to raczej ludzie mnie nie poznają. Są jakieś
rzeczy, na które moim zdaniem właśnie warto by było zwrócić uwagę politykom? Politycy często mówią, że Polska emituje tylko 1% światowego dwutlenku węgla, więc to jest tak mało, że w pierwszej kolejności powinny zacząć działać inne kraje, takie jak Stany Zjednoczone, Chiny. I to jest takie zrzucanie odpowiedzialności. Ale prawda jest taka, że wszystkie kraje muszą podjąć działania i Polska jest w ogonie, bo spala węgiel. Mamy ponad 80% węgla w naszym miksie energetycznym i myślę, że to jest bardzo ważny krok, żeby jak najszybciej odejść od spalania węgla. Mhm. Ale to oczywiście nie jeden problem. Problem transportu, to, że nie da się wydostać z małej miejscowości nie mając samochodu. Miasta, w których jest tych samochodów zdecydowanie za dużo, bo nie ma należytej infrastruktury i rowerowej i nie ma odpowiedniego transportu publicznego. Kolejny temat to termomodernizacja, która gdzieś tam została zapoczątkowana jakimiś programami, ale to idzie bardzo, bardzo opornie, a przez to, że mamy bardzo dużo w Polsce budynków nieocieplonych, marnujemy potworne ilości energii. Nie można na ten problem patrzeć tak w odosobnieniu, że rozwiążemy tylko jeden problem, już będzie w porządku. Trzeba na to patrzeć tak całościowo. Gdyby ktoś chciał się zaangażować w jakąkolwiek formę działalności, czy jest coś, co mogłabyś mu doradzić, podpowiedzieć, biorąc pod uwagę Twoje właśnie doświadczenia z ostatniego miesiąca? Myślę, że to, żeby nie przejmować się jakimiś niemiłymi rzeczami, co ludzie mówią, że nic samemu wiedzieć, że się robi dobrze. Mhm. Czyli nie przejmować się krytyką, tak? Tak. Byś mogła cofnąć czas, pomijając ważność tej sprawy klimatu, to czy i tak zaczęłabyś jeszcze raz protest? Swój protest? Tak. Nie ma co czekać, gdy świat nam przepadł. Angażuj się i wiedzą gdzie teraz. Tak, 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 chcemy zbudować lepszą przyszłość. Trzeba zrobić.